Witam. 4 listopad. Jutro wybory. Oczywiście daleko, tam za morzem. Tam, gdzie chyba każdego z nas, Polaków, ktoś z rodziny pojechał. Witam. Dzisiaj 4 listopad 2024 rok, a jutro najważniejszy dzień w historii właściwie, no można by powiedzieć, kultury świata, kultury tej, którą mamy tutaj, tej naszej. Nawet by można było powiedzieć tej lechickiej, tej najważniejszej. Ktoś powie: panie, pan chyba oszalał. Nie, nie oszalałem. Nie oszalałem. Jak ci się podoba ten Zielony Ład, który nie pozwala tobie pójść do fabryki i kuć żelazo póki gorące. Te wszystkie dymarki, które nasi przodkowie mieli. Gdzie trzepaliśmy dla całego Rzymu, za całej kultury tej rzymskiej miecze. Tak, tutaj. Wyobraź sobie. A wcześniej robiliśmy takie krzemowe toporki, które dzisiaj archeolodzy znajdują na równiku. Tam w Afryce. Wyobrażasz sobie? Czy ty robisz coś takiego, że opanowałeś świat toporków, czy na przykład chociażby tej stali? Byliśmy cywilizacją bardzo potężną i możemy się nią stać, jeżeli tylko pomyślimy, w jaki sposób. Ale przy Zielonym Ładzie, kiedy nam się nawet zabrania otwierać własnego biznesu, bo jak otworzysz własny biznes, dowiesz się, że musisz za to, za tamto, za owo i jeszcze więcej. I co zrobisz? Skąd to weźmiesz? Dostaniesz dotację? Świetnie. Na ile ci starczy ta dotacja? Na 2 lata? Uważasz, że tak? A ja ci udowodnię, że nie. I jeżeli ktoś mówi o tym, że są interesy bezfinansowe, no to gratulacje. Dlatego, że masz dokładny przykład o tych dziwnych rzeczach, o tym wtupce alkoholu. Już wiesz, o co chodzi? Co rząd się wtrącił do przedsiębiorcy? Przecież kup alkohol i zobacz, jak się kupuje alkohol. Spróbuj swoje dziecko wysłać, niech ci kupi alkohol, zobaczymy, czy kupi. A to, że babcia kupiła, no to babcia kupiła, no to co z tego? A że dała wnuczkowi, to jest zupełnie normalne. Nie pamiętasz, jak siedziałeś pod stołem i wyciągałeś rękę po szklaneczkę, a trafił ci się kieliszek i próbowałeś? Albo jak wyszli potańczyć na rodzinnych imprezkach, a ty spijałeś wszystko, co było najbardziej to słodkie wino, nie smakowało ci, a potem nie wiedziałeś, co się dzieje, jak do łóżka trafić. Jak tego nie robiłeś, to w takim razie gdzie ty żyłeś? Gdzie ty jesteś? Chyba że po bramach piłeś jakieś takie wino, typu marki wino. No to chyba że tak. No, to też było, ale tamto wino było takie lepsze niż teraz to francuskie, bo mówiło się, że z siarką. I teraz, jeżeli chcesz wracać do jakiejkolwiek kultury, to weź zwróć uwagę, że jeżeli chcesz ten przepiękny ład, to nie zobaczysz już krowy na pastwisku, nie będziesz mógł mieć kury w domu, a nawet w tym kraju wiewiórka, która była w domu u człowieka, bo uratował ją przed niechybną śmiercią. Przez to, że pokazywał właśnie na tym tutaj, na YouTubie, została mu odebrana i zabita. Zabita. Unicestwiona. I ten szop, pracz też. Wyobrażasz sobie, że znajdziesz jeżyka w domu, gdzieś tam w lesie? Ten jeżyk będzie tak, jak ja znalazłem, w takim wykopie. Nie było szans, żeby on wyszedł. Gdy przyszłaby jesień, zasypałby ją śnieg i nie ma mowy.
Taki dół wykopany, dokładnie 1,50 m w dół, w lesie. Po co? Nie wiem. Nieistotne. Był. Może to była jakaś pułapka. Nie wiem. I teraz ten jeż, gdyby nie przyszedł do mnie, do domu, w domu się zachował dziwnie i wypuściliśmy go. Wiesz gdzie? W parku. W tym parku, który jest tutaj. I są te jeże. Są tu kuny. Jest tu sarenka. Jest tu sowa. Duża. Puchacz. I są dzięcioły. Są gołębie obrożne. Są sikorki. Są wrony. I jeszcze inne ptaki. Cudownie jest. W tym parku dzięki temu, że jest. Wiesz, i tak go zniszczono, bo kiedyś można było usiąść i nikogo nie widzieć. Dzisiaj nie. Dzisiaj zrobiono tak, że jeżeli staniesz w odpowiednim miejscu, widzisz kompletnie wszystkich. A jeżeli wiesz, jak się dana osoba porusza po tym parku, to staniesz w takich miejscach, żeby ją znaleźć. Mówi ci to do ciebie coś, czy zupełnie nie wiesz, o co chodzi. I teraz wybierasz to. Masz wybór. Czy chcesz żyć tak, jak żyłeś do tej pory i twoje marzenia z dzieciństwa by się spełniły, czy nagle znajdziesz się w tym nowym, idealnym świecie. W tym idealnym świecie, takim, jakim tobie stworzą i będziesz zadowolony z tego, że dostaniesz mundurek. Dawniej dostawałeś kufajkę w pracy, a teraz dostaniesz przez drona, albo jeszcze przez jakiś inny, albo ktoś zapuka do twoich drzwi. Nie będziesz miał dużo pokoju, bo po co ci? Ty musisz być tylko szczęśliwym. Więc najlepiej, jak będziesz miał pryczę drewnianą i będziesz się cieszył. A w jaki sposób to osiągnąć? Kiedy będziesz się cieszył? Zastanów się, kiedy się będziesz cieszył. Wiesz, kiedy się ostatnio tak naprawdę ludzie cieszyli? Kiedy się skończyła wojna. Wtedy się strasznie cieszyli. Przeważnie tutaj nad Wisłą. Przeważnie jak wychodzili z obozów koncentracyjnych niemieckich na terenie Polski. Wtedy się cieszono. Ci ludzie, którzy wyglądali jak zombie, którzy nawet nie mogli zjeść, bo nie wiedzieli, jak się je. Mój dziadek zginął. Mój jeden z wujków z przejedzenia, bo zjadł bułkę chleba. Bułkę, nie chleba, tylko bułeczkę. Za szybko. Dostał od rosyjskiego żołnierza, który gdzieś tam z piekarni czy skądś i zmarł. Wyobrażasz sobie, jak wyglądało to jedzenie? Dzisiaj już nie ma tych ludzi. Nie mogą ci opowiedzieć, ale ja dużo wiem o tym. Zresztą my jeszcze się uczyliśmy w szkole. Młody człowiek, jadąc ze mną do Warszawy parę dni temu, mówił, że utylizacja jest świetna. Właśnie zutylizowano tę wiewiórkę i tego szopa. Wiesz, jak daleko jest do człowieka? To jest tyle. To jest 2 dni. Ktoś zagłosuje i podniosą rękę i będziesz utylizowany, jak będziesz miał na przykład ileś tam lat. Przypuśćmy 46. A wiesz dlaczego? Bo to jest najdalsza planeta od Urana. Uran robi 42, ale w retrogradacji może być 46 i stajesz się bezprodukcyjny. Chcesz na wolność. Już kombinujesz. Dlatego 40-latki zaczynają kombinować zmiana dziewczyn, dziewczyny zmiana facetów. Różnie. Czasami masz 80 ileś lat. Też taki dziadek potrafi poznać taką 40-latkę i tutaj zaczyna być dziwnie w rodzinie. Podoba ci się to?
Chcesz tego? Zastanów się nad każdym krokiem, jeżeli jesteś tam i masz prawo wyboru. Wiem, że oglądają Amerykanie, a jak nie, to prześlij to błyskawicznie do swoich kuzynów tą moją wypowiedź. Stany Zjednoczone są, wiesz jakie, strzelec Irak, ascendent w strzelcu, słońce w raku. O tym mówiłem w poprzednich filmach, ale tutaj nie będę powtarzał, bo ciągle to samo. Czy wartość rodziny jest naczelną? Bo już było tak, że zrobiono nam 2+1. Takie coś było w Chinach. Tylko można było mieć jedno dziecko, ale u nas też spokojnie to zrobiono. Kiedy było 2 dzieci, no i co? 7 metrów na osobę przypadało. Wiesz o tym? Więc jak miałeś mieszkanie i miałeś, przypuśćmy, jedno dziecko, to mogłeś mieć 1 pokój plus 1 pokój ale nie na drugie dziecko. Jeżeli miałeś chłopca i dziewczynkę, czasami jak byłeś pokorny i potulny, dostałeś jeszcze jeden pokój. Chcesz wrócić do tego? A wiesz, co to jest prawo własności? Widziałeś kiedyś, jak własność ci zabierają? Dlatego, że jakiemuś urzędasowi było potrzebne na trawnik, albo jeszcze na jakieś inne świństwo, jakąś głupotę. I weź zwróć uwagę, że dzisiaj się to samo dzieje, że mogą ci coś zabrać, to co masz ogródek, zabiorą ci 4 metry. W tym roku, a w następnym pomyślą, że jeszcze 4 metry i akurat wypadnie ci na twojej ścianie albo w twoim pokoju i zażądają i budynek pójdzie do kasacji. Kto ci zwróci za to? Kiedy masz prawo bycia i patrzysz na nie, to w Stanach Zjednoczonych jest to prawo do końca. Tam gdzieś, jak daleko sięgasz. U nas nie. Wbijając szpadel, właściwie powinien być archeolog przy tobie i kupa urzędników, bo możesz dokopać się do czegoś. Zakopując swoje pieniądze, a sąsiad cię podkabluje, te pieniądze nie są twoje. Bo zakopałeś się za głęboko. Jeżeli chcesz żyć w takim świecie, żyj. Świetnie. Tylko zastanów się, ile pretensji będzie miało twoje pokolenie, to, które przyjdzie, do ciebie. Do tej twojej świadomości, do twojej uczciwości, którą tak, bo ty jesteś niewinny. Za rok mamy znowuż rezultat twardości. Tak się stało, że moi rodzice byli starszymi osobami. Moja matka 24, ojciec 13 rocznik. I wychowałem się wśród takich ludzi. Wiesz, moi koledzy byli o 10-15 lat starsi ode mnie. Dlatego, że to byli mojego ojca koledzy z klasy, synowie. I ja pomiędzy takimi wielkimi ludźmi się wychowywałem. Moje dzieciństwo nie było łatwe. Miałem 2 szkoły. Jedna szkoła w Warszawie, druga szkoła w Łodzi. Wiesz, żadna sobota wolna. Wtedy jeszcze nie było wolnych sobot. I w niedzielę też miałem zajęcia. Wiesz, nie wyobrażałem sobie inaczej życia i do dzisiaj sobie nie wyobrażam. Dlatego dla mnie praca w niedzielę czy w sobotę jest normalnością. W dodatku moi rodzice byli ze służby zdrowia, tak to się nazywało. I obowiązywała ich przysięga jako lekarzy.
i zawsze byli do dyspozycji. Ze względu na to, że byli zawsze do dyspozycji, akurat wybrałem też taki zawód, że też jestem do dyspozycji w każdym momencie. Dziwne, no nie? I też zajmuję się tą astromedycyną i tym wszystkim i teraz jeszcze w dodatku astrologia dała mnie to, że uczyłem się u człowieka, który właściwie w tej polityce nam wpoił, profesor Leszek Beres. I zawsze każde wybory żeśmy robili różne analizy, które ja wczoraj robiłem w tej transmisji na żywo. Dzisiaj też będę robił, ale nie wiem o której, czy w ogóle zdążę, bo może będę tak, dlatego że za chwilę przyjeżdża do mnie moja bardzo dawna znajoma i uczennica i muszę jej pomóc. Bezwzględnie, to jest chyba najważniejsze. Właśnie to jest to, dlaczego teraz robię ten program, a nie normalnie o 21 siadam i opowiadam o czymś, o astrologii. Bo to jest dla mnie ważniejsze. Są ważniejsze rzeczy. Mógłbym powiedzieć, wiesz, nie mam czasu, mam program, mam to, mam tamto. Offsetka jeszcze ruszyła już, oczywiście, że tak i wiecie o tym, ale jeszcze są jakieś mankamenty. Te mankamenty muszę z czasem, ale trudno, stwierdziłem, że ruszamy i to też jest offsetka. Cieszę się bardzo, że jesteście. Czekam na te łapki w górę, czekam na subskrypcję, czekam na wszystkie rzeczy, bo wtedy wiem, że jest łatwiej. Jeżeli wygra właśnie ten człowiek, tylko i wygrają kapelusze, to jest akurat taki skórzany kapelusz. Prawdziwy amerykański nie jest. To ten australijski, który mam, jest faktycznie z kangura. Ale to australijski. Musimy dać radę sobie w tym naszym życiu. Być szczęśliwymi. I bądźcie szczęśliwi. Więc nie wiem, o której się spotkamy dzisiaj, czy w ogóle się spotkamy. Jeżeli, to szukajcie, czekajcie, ale na pewno nie wcześniej jak 23. Na pewno nie wcześniej, dlatego że mam sporo pracy i sporo takich dziwnych rzeczy do zrobienia. Trudno. Jestem tylko sam, jestem tylko człowiekiem i chcę zostać człowiekiem i bardzo walczę o prawo. Prawo. Wiecie jakie? Chyba nigdy w życiu byście nie doszli do tego. Prawo do własności. Nie ma piękniejszej rzeczy jak własność. Ten kapelusz jest mój. Ta kamizelka jest moja. Te okulary są moje. I chcę je sobie wybrać, które ja chcę. A nie które mnie wsadzą albo przepiszą. To pomieszczenie chcę, żeby było moje. I kiedy będę odchodził, chcę, żeby moje potomstwo je odziedziczyło. Żeby było ich. A prawnuki, żeby też tu były. Żeby miały gdzieś to miejsce, gdzie Ryszard, Adam Borowiecki mieszkał. I powiedzą, to jest nasz przodek. On był astrologiem. Od niego się zaczęło. A ja mogę powiedzieć, że nie, wcześniej. Może od mojej babci, a może od jakiegoś dziadka, którego nie znam. A znam. Sporo pokoleń znam. Jedynie tylko mojego dziadka nie znam. Bo zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski. I będę to tak powtarzał bez końca. Żebyście wy nie powtarzali.
Bo też macie w rodzinie tak samo. A jeżeli nie macie, to skąd się wzięliście? Chyba że tak jak ten, który... On chyba nie ma. Ja nie miałem wszystkich w domu. Nie mogłem się przytulić, nie mogłem usiąść na kolanach mojego dziadka. Czy brak mi tego? Siedziałeś? Siedzi twój wnuczek? Czy twoja wnuczka na twoich kolanach? Mojego kolegi dzieci przychodzą i siada koło mnie i się opiera o mnie. Wtedy wiem, że mam pewność, że ktoś jest koło mnie. Bo czuję jego ciepło, jego oddech. Kiedy przybiegł do mnie mały chłopiec, posadziłem go na kolanach. To był najpiękniejszy moment, bo było to w parku. Myśmy się nie znali. Mama się tylko uśmiechnęła i mówi, zabiorę. A ja mówię, nie, niech sobie siedzi. Niech pani nie przeszkadza, niech pani się zajmie tamtym starszym dzieckiem. Ja sobie z nim posiedzę. Jak chce, niech siedzi. Nie nakręciłem tego filmu, bo po co? Co by to było? Dziecko siedzi. Obce. Nie, moje dziecko. Po prostu wszystkie dzieci są nasze. Mówi po polsku. I chroni je, czy jesteś kawalerem, czy starym capem. Chroń je. Bo wtedy ci nikt nie przyniesie tej świeczki, kiedy odejdziesz. I nie zostaniesz bramy do Piotrowej. Nie dostaniesz tego klucza. Czy Piotr cię nie wpuści? Bo wtedy, kiedy zapalają się świeczki, wtedy ty dostajesz od nas, od żywych. Wiesz co? Klucz do Piotrowych bram. Nie zgub go. Bo czasami wybierasz samo zło. Bo wolno ci. Nic ci nie wolno. Masz być taki twardy jak ci, którzy zostali tam w Kazachstanie i są Polakami, a my zapomnieliśmy o nich. Jak ci, którzy są w Workucie pogrzebani. Jak ci, którzy wyjechali tam do Stanów i tym razem, jak się pomylicie, to już się pomylicie tak, że na pokolenia. Jak ci, którzy są w Chinach, którzy budowali tą kolej mandżurską, już nie wyglądają tak jak my. Wyglądają tak jak oni, ale są traktowani tak jak my. Są obcy. Wiecie, co znaczy być obcym? Tak się czują Romowie u nas. Zapytaj się Romów, jak oni tutaj są. Będziemy rozmawiać o tym, a dlaczego nie? Wyobrażasz sobie ciemnoskórego Polaka? Znasz takiego? W tej Łodzi tutaj na scenie występował i zmarł największy aktor szekspirowski. Tamtych, przed wojną, w tamtych czasach. Na deskach Teatru Jaracza. Tam, gdzie akurat grał Jaracz. No jak ci się to podoba wszystko? Rzucisz to wszystko i zapomnisz o tym wszystkim i cóż, chcesz przerwać łańcuch? Już taki był. Nie przerywaj tego łańcucha historii. I najważniejszą rzeczą jest symbioza.
A wiesz, co jeszcze jest bardzo ważne? To, żeby nie zakłócać w przyrodzie. Rośliny żyją dzięki dwutlenkowi węgla. I nie dlatego, że jest za dużo krówek. Ich jest za mało. Dlaczego? Nie. Nie muszą być hodowane w zamkniętych, blaszanych pudłach. One chcą tak samo żyć i tak samo śnić o wolności. Ale to kiedy indziej. Więc żegnam Was do jutra. Albo dzisiaj wieczorem w tym kapeluszu porozmawiamy sobie o tej historii. No cóż, kapelusz ten trzeba mocno naciągnąć ze względu, że jak się jedzie konno, a czasami jeżdżę. Już rzadziej, ale uwielbiam to, kiedy mam i czuję wolność. Ale chciałbym, żeby pod kopytami była własność, nienaruszalna. A to już pomału zabierają. Więc galopujmy jak łani, jak ci na koniach, którzy pod Wiedniem zwyciężyli. Mamy sporo do roboty w historii. Poprawmy ją. Bądźmy tacy, jacy powinniśmy być. Wielcy. Bo w nas wszystkich jednak jest ta krew Lachów. Tych, którzy kuli stal dla Rzymian. Tych, którzy wcześniej toporki krzemowe produkowali na cały świat. A gdzie one są? Kto to wie? Ale szlak bursztynowy nadal jest. I nie traćmy kontaktu ze szlakiem jedwabnym. Nie niszczmy tego wszystkiego. Te szlaki zawsze szły przez tą ziemię. A my zawsze przyjmowaliśmy podróżników z radością. Dlaczego? Bo tutaj jest wolna ziemia i my jesteśmy wolnymi ludźmi. To nie jest takie trudne w naszej mentalności. Nie traćmy tej wolności. Do zobaczenia z Bogiem. Zastanów się nad wyborem, jeżeli jesteś tam i możesz wybierać. A jeżeli coś ci się nie gra, to napisz, dlaczego nie chcesz. A nie dlatego, że łapkę w dół postawisz. Napisz. Nie wstydź się. Co ci się nie podoba? To może ci wytłumaczę w kosmogramie, jak to jest, jeżeli podasz swoją datę. No nie wpisuj tam, tylko wtedy się skontaktujemy. Nie chcę tak. Zrobimy inaczej. I wtedy ci wytłumaczę, gdzie ty masz błędy, albo zastanów się, skąd jesteś i dokąd zmierzasz. Bo tutaj też jest problem. Niektórzy genetycznie nie potrafią rozróżnić, że nie są z tych ziem. I to jest problem. Oni mają inną mentalność. Ale tu jest nasza ziemia. Tu jest ta, na którą przybyliśmy. I chcę mieć tą wolność. I chcę mieć te myśli. Żeby nie musiał bać się przyszłości na następne pokolenia.
Słuchajcie, kończę, bo rozgadam się, a wieczorem, nie wiem, może to będzie 24, jak cię tutaj podłączę. Trzymajcie się z Bogiem. Odchodzę. Do zobaczenia. Czy dzisiaj się uda? Tego nie wiem. Jakby krzyknąć ahoj? Nie wiem. W Polsce są inne zwyczaje niż tam w Stanach. Ale jedno. My tam dużo zrobiliśmy. I to są nasze ziemie. Też tam. Bo tam jest polska krew. Też przelana. Więc pamiętajcie o tym. Drodzy rodacy, że pan prezydent Trump jest nam bliższy niż ta dama. No. Z Bogiem.